Zajmuję się fotografią, robię to hobbystycznie, w wolnym czasie. Robienie zdjęć jest formą wypowiedzi. W fotografii najważniejsza jest treść i emocje. To treścią pokazujemy ważne rzeczy. Na komunię dostałem Smienne 8M i kiedy pierwszą rolkę włożyliśmy do aparatu, najfajniejsze było to, że po wypstrykaniu całej rolki i zwinięciu filmu z powrotem wyciągnęliśmy rolkę w świetle dziennym i obejrzeliśmy zdjęcia. Efekt już był z góry znany, film był prześwietlony, był cały czarny. Zaczynałem od lustrzanki na film i to była lustrzanka zwykła full frame, czyli normalna klatka 24×36. Dopiero później, kiedy zabrakło mi trochę jakości i chciałem mieć większe możliwości co do głębi ostrości, zdecydowałem, że zakupię średni format i to był wtedy GX680. Zdjęć uczę się samemu, nie chodziłem na żadne kursy, a kompozycji uczę się oglądając zdjęcia. Setki zdjęć, tysiące zdjęć. W czasie studiów pamiętam, że oglądałem tysiące zdjęć. W ten czas to był głównie Ansel Adams, świetny fotograf, fotografia czarno-biała, doskonałe fotografie. Kiedy robimy aparatem cyfrowym, zdjęcie widzimy natychmiast. W fotografii analogowej w ogóle, czyli w fotografii na film, tego zdjęcia nie widzimy. My tak naprawdę musimy sobie przygotować, zrobić prewizualizację, zobaczyć zdjęcie, jak ono ma wyglądać, ustawić aparat w taki sposób, ażeby to zdjęcie było takie, jak żeśmy sobie je wymyślili w głowie. Świetne warunki daje fotografia cyfrowa, natomiast analogowa daje dużo fanu. Fotografia to przede wszystkim światło. Światło jest najistotniejsze w fotografii, w zrobieniu dobrego zdjęcia. Czasami robię zdjęcia nocne, częściowo są to pejzaże wrocławskie, natomiast specyficznymi warunkami są burze, zwłaszcza w nocy, kiedy pojawiają się błyskawice. Góry są pasją równoległą do pasji fotograficznej. W górach się wspina. Ma to dużo związku z fotografią, ponieważ w fotografii analogowej, czyli w takiej, w której ja wyrastałem, trzeba było najpierw się dowiedzieć i nauczyć, a potem zrobić dobre zdjęcie. W górach jest podobnie. Trzeba najpierw włożyć dużo wysiłku, żeby wejść na szczyt. Historia z górami rozpoczęła się w Tatrach, kiedy przez 10 dni chodziłem codziennie po 12-14 godzin po Tatrach i to było świetne przeżycie. W fotografii wysokogórskiej znacznie trudniej się fotografuje niż tu na nizinach bądź w Tatrach. Wiadomo, że wszystko zależy od pogody. Natomiast jest o tyle trudniej tam, że dochodzi nam choroba wysokościowa, która bardzo mocno potrafi utrudnić robienie zdjęć. Ja chorobę wysokościową dość dobrze znoszę, natomiast fizycznie sprzęt staje się dużo cięższy, kiedy się już jest powyżej 4000 metrów, aniżeli na nizinach bądź w Tatrach. Kiedy są jakieś nietypowe wydarzenia i jest możliwość robienia zdjęć, staram się w miarę możliwości robić zdjęcia reportażowe. W Hydrovacuum jestem specjalistą do spraw obliczeń numerycznych i konstruktorem. Z fotografią ma to związek taki, że i tu odkrywa się świat.